Cześć, z tej strony Miły Cooking. Witajcie na moim kanale. Dawno mnie tu nie było, ale pracowałem nad tym, abyśmy widzieli się teraz w takiej postaci, a nie tylko moich rąk. Więc musicie mi wybaczyć tą chwilę nieobecności. Dzisiaj zapraszam Was na danie włoskie. Omlet jajeczny zwany frittatą z dodatkiem papryki, cebuli i pieczarek. Wygląda wyśmienicie, więc zobaczcie, jak to się robi. Zapraszam! To co? Zaczynamy. Na początku kroimy cebulę w kostkę. Tutaj macie dowolność, czy ta kostka ma być gruba, czy nie. Ja lubię jak czuć cebulę, więc kroję troszkę grubej. Najlepiej przygotowując frittatę na początku przygotować sobie właśnie wszystkie warzywa, żeby potem tylko wrzucać na patelnię i czekać na efekt końcowy. Teraz paprykę. Paprykę możecie pokroić w grubszą kostkę lub jak lubicie zostawić w paski. Ja używam akurat tym razem żółtej, możecie też miksować, czy to zieloną, czy czerwoną, czy też żółtą. Wszystkie trzy miksy możecie dawać razem. Ja używam tym razem żółtej, no bo taką mam dostępną. Dobra, paprykę mamy, cebulę mamy. Teraz jeszcze pieczarki. Pieczarki tak naprawdę też w dowolności. Zależy jak Wy lubicie kroić pieczarki i jak lubicie je jeść. Ja sobie pokroję w pół plastry. Najlepiej gdyby były małe pieczarki. Jest łatwiej je pokroić, można pokroić wtedy na 4 i macie to z głowy. Ja akurat używam dużych, takie dostałem w sklepie. No ale co, damy sobie z tym też radę. Frittatę tak naprawdę robię dość często na śniadanie. Dlatego, że jest bardzo szybko, przede wszystkim, bo wiadomo, nie zawsze jest czas na długie śniadanie, ale też dlatego, że mogę dodać do niej co chcę, na co mam ochotę i kiedy chcę, mogę zmienić składniki. W zależności co mam w lodówce, to dodaję. Ok, gdy warzywa mamy gotowe, musimy rozgrzać sobie oliwę lub olej na patelni. Łyżeczka, może dwie, nie więcej. W międzyczasie, gdy nam się rozgrzewa oliwa, możemy sobie powoli zacząć działać z jajkami. Wrzucamy je do miseczki, rozbijamy. 5 jajek, wydawać się może dużo, ale uwierzcie mi, spokojnie zjecie. Jeżeli jednak chcecie zrobić z mniejszej ilości jajek, to proponuję troszkę mniejszą patelnię. Ja użyłem patelni na tą chwilę o średnicy 24 cm. Taka praktycznie mały, taki duży talerz, nie? Jeżeli uważacie, że tyle nie zjecie, możecie oczywiście zmniejszyć ilość jajek, ale też zmniejszyć możecie patelnię. Dobra, do jajek dodajemy szczyptę soli i świeżo zmielony pieprz. Jajka roztrzepujemy. Najważniejsze teraz jest w tym wszystkim, aby roztrzepywać jajka tak zwanym ruchem młyna, żeby po prostu od góry do dołu, żeby te jajka nam się napowietrzyły. Czym bardziej jajka się napowietrzą, czym bardziej one będą sprężyste, tym bardziej będzie ten omlet się pompował do góry, będzie rósł, po prostu będzie puszysty. Widzicie? Ja robię od góry do dołu. Nie jadę tak, jak mieszałbym herbatę na przykład, tylko z góry na dół, po prostu roztrzepuję je dokładnie. Ok, mamy gotowe, dobra. Teraz tak, najpierw idzie na róż cebula na patelnię. Podsmażamy ją lekko, 2-3 minuty to jest maks. Ona ma się zeszklić, ale ma się nie przypalić. Możecie sobie zmniejszyć ogień, ja wolę robić to na większym ogniu, będzie szybciej. Wy, jeżeli chcecie mieć tak idealnie zeszkloną, polecam mniejszy ogień, będzie lepiej. Pamiętajcie też o tym, aby cebulę
co jakiś czas mieszać, żeby Wam się nie przypaliła z jednej strony. No chyba, że lubicie troszkę bardziej przypaloną, to możecie zostawić. To już Wasz wybór. Cebula lekko się zeszkliła, więc dorzucamy teraz paprykę. Paprykę też długo nie trzymamy. Możemy sobie troszkę zwiększyć ogień, ale długo jej nie trzymajcie, żeby ona była lekko chrupka. Będzie inaczej to smakowało niż taka jakby zwiędła, już podduszona, podsmażona, taka mięciutka. Jeżeli taką lubicie, ok, ale polecam Wam spróbować z tak lekko chrupiącą papryką. Zobaczycie, jak to super smakuje. Minęły 2-3 minuty od czasu wrzucenia papryki. Teraz będziemy dorzucać do tego pieczarki. Z pieczarkami jest ta sama zasada. Nie przeciągamy ich, nie dajemy im tyle czasu, aby puściły wodę. Lekko je blanszujemy i będziemy zaraz wlewać jajka. Sami zobaczycie. Ok, pieczarki lekko się podsmażyły. Czucie jak już pachną, ale nie są jeszcze do końca zblanszowane, więc możemy teraz dodać jajka, dopóki pieczarka, a też papryka nie puściły wody. Więc wyrównujemy sobie nasze składniki i dodajemy jajka. Rozlewamy, one rozejdą się po całym omlecie. Możecie lekko je wyrównać i teraz zmniejszamy ogień i przykrywamy. I tak naprawdę, jeżeli już to przykryjemy, nie zaglądamy, nie przekręcamy, to po prostu robi się samo. Mamy 10-15 minut rano, ja zazwyczaj idę umyć zębów, wziąć szybki prysznic. Po tym czasie przychodzę, frytata będzie gotowa, nie będzie spalona od dołu, ale jajka na wierzchu będą ścięte. Także smażymy 15 minut i za chwilę wracamy. W międzyczasie, gdy nasza frytata się smaży, możemy sobie przygotować pomidorki do dekoracji naszego dania. Kroimy je na 4. Myślę, że do takiej fritaty, do takiej wielkości fritaty 5 pomidorków koktajlowych w zupełności starczy. Będziemy je dekorować, będziemy ją dekorować od góry właśnie pomidorkami koktajlowymi z dodatkiem świeżych liści rukoli. Ale to już jak się upiecze, a już widzę, że jest coraz bliżej do tego momentu. Możemy sprawdzić, co tam słychać u naszej fritaty. Zobaczcie sami, już prawie się ścięła. Została tylko troszkę góra nieścięta, ale boki już będą odchodzić, więc jesteśmy tak naprawdę prawie przy finiszu naszego dania. Jeszcze chwila i będzie gotowe. Ok, minęło 10 minut, sprawdzamy jak nasza frytata. Jak widzicie, już jest ścięte jajko od góry, więc jest gotowa. Boki też odchodzą, więc myślę, że możemy wyłączać i podawać. I teraz tak naprawdę wyciągamy sobie ją na talerz. Ale tak naprawdę teraz jest najważniejsze zadanie i najbardziej trudne w wykonaniu całego tego dania. Mianowicie trzeba z patelni przenieść się na talerz i nie rozwalić. Zobaczymy, czy mi się uda. Jak widać, frytata jest ruchoma, więc będzie chyba prościej. Dawno tego nie robiłem tak na żywo. Mamy to. Lekko się rozwaliła, ale nic. Teraz tak, jak mówiłem, dekorujemy rukola i pomidorki. I wygląda super. Pachnie. Na pewno będzie smakowało cudownie. Ja już się zrobiłem głodny i zamierzam ją konsumować, a Wy spróbujcie, ocencie, dajcie znać w komentarzu, czy Wam smakowało i oczywiście subskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę, poszerzy to moje zasięgi i widzimy się następnym razem. Cześć!